Hej, witam na moim kanale. W końcu nadszedł ten dzień i będę dzisiaj testować Glam Shop. Miałam już co prawda styczność z marką wcześniej. Tak naprawdę pamiętam, jak powstawała. Byłam wielką fanką Honey, ale muszę przyznać, że te wczesne produkty jakoś mnie nie porwały. Później próbowałam jeszcze raz. To było kilka lat temu. Być może był to 2017-18. Pamiętam, że kupiłam wtedy kilka paletek. Między innymi bohemę, neutralną, w zielone, kilka innych dziewiątek, których teraz nawet nie pamiętam. I raz zamówiłam ich kalendarz adwentowy z samymi cieniami. I generalnie byłam zadowolona z tych produktów. Może nie były to jakieś produkty, bez których życia sobie nie wyobrażałam, natomiast robiły robotę. To, z czym na pewno miałam problem, to to, że cienie były bardzo kruche, bardzo też mokre, ale jednak kruche. Osypu więc było co niemiara. Tłuste plamy w paletach bardzo mnie irytowały. Z bohemy, jeżeli dobrze pamiętam, ciągle mi jeden cień wypadał. I jako, że mniej więcej w tym czasie zaczęłam już nieśmiało zerkać na inne marki, na przykład Anastazję, tym szybciej zaczęłam sobie uświadamiać, że to, z czym się zmagam z cieniami z Glam Shopu, nie jest jednak standardem i generalnie nie muszę tego tolerować. I tak też było. Po kolei pozbywałam się wszystkich cieni, jakie miałam. W tej chwili w mojej kolekcji pozostała tylko paletka w zielone, która mimo osypu trzyma się naprawdę nieźle. Nie mam też żadnych tłustych plam na niej, więc to też jej pomogło. I wydaje mi się, że jeszcze kilka cieni pojedynczych z tego kalendarza adwentowego gdzieś tam w mojej kolekcji jest, ale szczerze mówiąc naprawdę w ogóle ich nie używam. I pod niektórymi z filmów w zeszłym roku, które nagrywałam, dostałam kilka komentarzy, że tak promuję marki indie zagraniczne, natomiast nie mówię nic o Glam Shopie. Stwierdziłam więc, że dam Glam Shopowi, nie wiem, trzecią już chyba szansę. I podczas pobytu w Polsce zamówiłam kilka rzeczy. Głównie byłam zainteresowana cieniami, nie powiem, ponieważ to jest coś, z czym miałam do czynienia wcześniej, więc mogę mniej więcej sobie porównać, czy coś się tutaj zmieniło. Mogę też je porównać do moich innych cieni indie. Natomiast moją uwagę zwróciły także produkty do konturowania na mokro, bo jest to kategoria, której mniej więcej od 2 lat używam naprawdę bardzo regularnie. Dlatego zakupiłam bronzer w kremie, róż w kremie, esencję blasku, czyli rozświetlacz w płynie. Zamówiłam też jeden rozświetlacz w pudrze, ponieważ byłam od lat już go bardzo ciekawa. To jest kolor, nie ma z tyłu naklejki, no nie mogę. Sprawdzę swoje zamówienie i wracam. Ok, już wiem, że jest to turbo rozświetlacz o nazwie rozświetlica. Już na początku leci duży minus za to, że nie ma nazwy z tyłu. Zamówiłam również 16 cieni pojedynczych. Jest to taki miks formuł. Mam tutaj zarówno multichromy, 2 cienie holo, jakiś turbo glow. Wydaje mi się, że też miał być cień kryształowy, cień perłowy, ultra perła. Generalnie jak będę je swatchować, to będę mówić, czym dokładnie one są. Natomiast zależało mi na takim zróżnicowaniu pod względem formulacji. Także plan na dzisiaj to dokończenie makijażu. Użyję wszystkich tych produktów kremowych do twarzy, a następnie wykonam makijaż oka, bądź 2. Jako, że nie mam tutaj żadnych matów, będę posiłkować się tą Nataszą 28, która jest w moim projekcie 100 użyć. Także stąd pewnie użyję jakiegoś neutralnego brązu, żeby cokolwiek położyć matowego na oku. No i co, zaczynamy. I zacznę od bronzera w kremie, czy raczej bronzera, ponieważ Glam Shop używa pisowni z O. Co nie ukrywam, jest całkiem fajne. Wiem, że obie formy są tak naprawdę poprawne, bo jest to zapożyczenie. Ja kupiłam swój w kolorze kontur w kremie. To był jedyny taki neutralno, lekko chłodny kolor, który przypadł mi do gustu. Widzę, że jest folijka, także spróbuję ją teraz wyjąć. Tylko jak to złapać? Wzięłam pensetę. Kolor więc wygląda tak. Wydaje mi się, że na kamerze wygląda nieco cieplej niż w rzeczywistości. O, z tej odległości wygląda kolor tak w rzeczywistości. Nie ma zapachu, opakowanie jest tanie, ale za tą cenę naprawdę nie będę narzekać. On kosztował, jeżeli dobrze pamiętam, 45 zł, czyli to jest jakieś $14 kanadyjskich. Cena bardzo przystępna. Ja to oczywiście porównuję do produktów, które mam w swojej kolekcji, które są raczej typu high-end, więc cenowo tutaj nie mogę ich porównywać. Natomiast słyszałam dużo dobrego na temat tego bronzera, także zaczynam się malować. I zacznę może używając takiego dużego pędzla w teorii do podkładu, ale jestem bardzo ciekawa, jak się będzie nabierał. Konsystencja wydaje się naprawdę mocno kremowa. Czy mi się wydaje, że on jest bardzo jasny? Trochę jestem zmieszana, bo chyba go nie widzę. Kurczę. Wezmę jednak mniejszy pędzelek, bardziej precyzyjny.
I jeszcze raz. Porządnie tutaj mieszam w środku, żeby mieć pewność, że dużo produktu mam na pędzlu. No dobrze, już widzę, że jest to kolor rzeczywiście bardziej do konturowania niż do brązowienia. Aczkolwiek z tego co czytałam, miał właśnie być fajny do jasnych karnacji jako bronzer. Na razie jestem trochę zmieszana, lecę dalej. Zobaczę, jak to będzie wyglądać na końcu. Przyznam, że takiego typowego konturowania to ja nie robię. No tutaj już ten kolor zdecydowanie widzę mocniej. Może to była kwestia ustawienia światła. Tutaj zdecydowanie ten kolor już jest, ale jest bardzo siny. O rany. To tutaj mnie Glam Shop naprawdę zaskoczył. No wyglądam trochę trupia, nie ukrywam. Dziwi mnie to o tyle, że ten produkt jest jednak reklamowany jako bronzer. Ma kontur też w nazwie, więc nie powiem, że jakoś czuję się wprowadzona w błąd. Natomiast z przodu jest napisane bronzer, prawda? Z tyłu mam bronzer w kremie i kontur w kremie. Z czego kontur w kremie miał być jakby nazwą koloru. Więc ja się spodziewałam, owszem, neutralnego, ale jednak bronzera. Natomiast ten krem wygląda naprawdę tak szaro na twarzy, ale jaja. Czytam teraz jeszcze opis na stronie. Jest napisane bronzer w kremie do konturowania o neutralnym, miękkim wykończeniu. Tu się zgodzę. Kolor neutralny, chłodny, idealny do konturowania. Nie jest to to, czego się spodziewałam, natomiast kłamałabym, jakbym powiedziała, że mi się to nie podoba. Po prostu nie jestem przyzwyczajona do konturowania. Nałożyłam też ten produkt typowo jak bronzer, więc nie w te miejsca, co powinnam jako kontur. Ale podoba mi się, że nie podniósł mi podkładu, bardzo ładnie się złączył z nim. Generalnie bardzo przyjemnie się z nim pracowało. Bardzo rzeczywiście taka kremowa konsystencja i naturalne wykończenie. Nie jest ani błyszczące, ani matowe. Może po prostu niekoniecznie wybrałam najlepszy kolor. Zobaczmy teraz, jak róż będzie wyglądał, bo może on tutaj nam tą sytuację rozwiąże. I róż do policzków zamówiłam w kolorze półwytrawny. I kolory tych różów były naprawdę bardzo ładne na stronie. Bardzo podobał mi się też ten różowy coś tam z cukierkami. Natomiast postanowiłam zacząć od takiego typowego nudziaka brzoskwiniowego. Ten również ma taki plastikowy tutaj krążek, także spróbuję go wyciągnąć. Mamy to. Całkiem dużo produktu tutaj zostało. Natomiast znowu jest to koszt 39 zł. 39 zł za 12 gram. To nie jest zła cena. Powiedziałabym nawet, że bardzo dobra. Zwłaszcza, że różu nie wykorzystujemy aż tak dużo. I ten półwytrawny to taka różowa brzoskwinka. Wydaje się naprawdę przyjemny w dotyku. W sumie mogłam też zrobić swatch tego bronzera. Zaraz się poprawię. No, bronzer jest mocno chłodny. Idealny naprawdę do konturowania, jak ktoś konturuje. I na stronie mówią, że jest to róż o naturalnym, satynowym wykończeniu. Łatwa aplikacja. O, i można i na puder oraz na mokry podkład nakładać, fajnie. Aplikować palcem, gąbką lub pędzlem. Ja użyję pędzla, a nawet użyję tego samego, ponieważ go tutaj oczyściłam na boku. I lecimy. Oj, od razu bardzo ładnie się nabiera. Zobaczcie, jak fajnie się łączy. No naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona nim. Jest delikatny w kolorze. Na pewno mogę go trochę zbudować. Co niniejszym czynię. Róż bardzo mi się podoba, nawet bardziej niż ten bronzer. Aczkolwiek przyznam, że jeśli chodzi o formułę, są do siebie całkiem zbliżone. Oba te produkty są bardzo takie mięciutkie i kremowe. Oraz nie mają jakiejś super mocnej pigmentacji, także łatwo się je nakłada. I też ciężko z nimi przesadzić. Brzegi sobie trochę rozblenduję gąbeczką. I tak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Zobaczę jeszcze oczywiście, jak będzie z wytrzymałością tego produktu, ponieważ na stronie wprost piszą, aby szczelnie zamykać, chronić przed światłem. Także mniemam, że ten produkt lubi nam wyschnąć. Także porządnie go zamknęłam. No i została nam ta esencja w płynie. Kolorek wybrałam sobie Rose Gold, czyli takie różowe złoto. Taka naprawdę ogromna. Nie wiem, czy jest ktoś w stanie zużyć to.
Natomiast z tego co pamiętam, to ma być produkt i do twarzy, i do ciała, także może w ten sposób ludzie go zużywają. Tak wygląda swatch. Szczerze mówiąc, średnio mi ten kolor pasuje do tego różu. I wydaje mi się, że będę musiała go zostawić na później, a użyję jednak rozświetlicy. Ale kolor mi się podoba, także jest fajnie. Skóra jest oczywiście lekko lepka, natomiast jest to normalne po nałożeniu produktów kremowych. Nie czuję jednak ich jakoś na twarzy. Powiedziałabym, że zachowują się naprawdę super. No i nałożę sobie teraz rozświetlicy. Czuję, że jestem naprawdę ostatnią osobą w internecie, która testuje ten produkt. Ale lepiej późno niż wcale, przynajmniej mam nadzieję. Bardzo delikatny ten blask. Może być tak, że nie lubi tej mokrej bazy, bo już tutaj po nałożeniu jednej warstwy rozświetlacza przyczepia się znacznie lepiej. Także muszę sobie taką notatkę zrobić, żeby używać go tylko i wyłącznie na pudrach. Bardzo ładny glow daje. Mimo wszystko powiedziałabym, że to jest jednak bardziej taki naturalny rozświetlacz, który można zbudować do takiego mocniejszego efektu. Czy będzie to mój ulubiony rozświetlacz? Raczej nie, natomiast widzę teraz, dlaczego ludzie go lubią. Rzeczywiście jest to taki fajny rozświetlacz na co dzień. Natomiast muszę przyznać, że główny cel filmiku to jednak są cienie, także przejdziemy teraz do nich. Ok, posegregowałam je wykończeniami i tak postaram się je teraz zesłoczować. I przypomniało mi się, że chciałam kupić paletkę w Moro, ale niestety nie była już dostępna. Były natomiast dwa cienie pojedyncze z tej palety, także je kupiłam osobno. I zacznę teraz od cieni kryształowych. Mam tutaj dwa kolory. Ten odcinek nie skończy się dobrze. Pierwszy kolor to Aquamaryn, cień kryształowy. Widzę już, że on nie jest mocno zbity, jest bardzo mokry, ale słoczuje się za to jak masełko. Wygląda tak. Drugi cień kryształowy, jaki kupiłam, to Sherlit i on jest podobnej konsystencji i również przepięknie się słoczuje. Oba kolory są wysoce metaliczne, z pięknym połyskiem. Myślę, że praca z nimi to będzie przyjemność. Jako następny mam cień marmurkowy o nazwie Chciejka. Jest to jedyny marmurek, jaki kupiłam, ale on jest po prostu magiczny, przepiękny. Bardzo oryginalny kolor. On już natomiast jest znacznie bardziej suchy. Nie słoczuje się tak dobrze jak poprzednie. Coś takiego. Przepiękny zielono-czerwony duochrom. Kupiłam też dwa cienie holo. To było coś, na czym mi chyba najbardziej zależało. I wybrałam sobie złote holo oraz Bayer holo. I one są bardzo słabo zbite. Już macałam je wcześniej, nie mogłam się powstrzymać. Aż boję się tutaj mocniej dotknąć. Efektu holo za bardzo nie widzę. Wydaje mi się, że najlepiej to widać robiąc jakieś makro zbliżenia kamerą. Ponieważ jak się tak mocno przyjrzę, to widzę te drobinki holo, natomiast dla gołego oka są one naprawdę dosyć ciężko widoczne. Także to było złote holo, teraz nałożę Bayer holo, które aż rusza mi się w tej wyprasce. Kolor piękny, ale ja nie lubię takich cieni, które aż się boję dotknąć. I przy 3 użyciach połowy już nie ma. Tak wygląda swatch. Spodziewałam się czegoś więcej, natomiast tutaj nie mam porównania, nie mam żadnego innego cienia holo, także nic nie mówię. Natomiast rozsypuje się ten cień wszędzie. Mam już całe biurko upitolone. Ok, słuchajcie, mam też dwa multichromy. Jeden nazywa się Multi Jednorożec i może od niego zacznę. I on jest już znacznie lepiej zbity i taka formuła znacznie bardziej mi się podoba. Natomiast czy jest to jednorożec? No i to jest piękny kolor. Widzę wyraźnie różowy, niebieski, złoty. Jest naprawdę cudny. On może na oku pięknie wyglądać. Jest to naprawdę dosyć wyjątkowy kolor. Drugi multichrom, jaki kupiłam, to Niebieska Laguna. Bardzo w moim stylu. On już nie jest tak dobrze zbity jak jednorożec, ale nie rozpada się tak jak te holo. I coś nie transferuje mi się dobrze z palca. Ale może to wina mojego palca. Użyję innego palca. Tamten czyściłam niedawno chusteczkę i chyba nie, z drugiego też nie schodzi. Kurczę, idę umyć ręce. Słuchajcie, umyłam ręce, natomiast ten palec, którym słoczowałam wszystkie cienie, jest czerwony i nie chciał się domyć. Mam też takie uczucie, jakby ta wierzchnia strona naskórka została trochę zdarta.
Bardzo dziwna sprawa. Nałożę jednak innym palcem jeszcze raz tego multichromu w kolorze Niebieska Laguna. I może teraz lepiej przejdzie. No też nie, słuchajcie, no nie wiem o co chodzi. Nie chce mi się za bardzo przetransferować. Dociskam naprawdę mocno i tylko rozcieram go na tym palcu. Tutaj jest to, co się wcześniej udało mi przenieść. Naprawdę nie ogarniam. Przejdziemy do następnego koloru, zobaczymy, że to jest kwestia rzeczywiście, nie wiem, czegoś, co mam na palcach, czy jednak tego konkretnego cienia. Także przechodzimy dalej. Ultra Perła w kolorze Zakazany Owoc. Kolor po prostu bajeczny. On się przeniósł bez problemu. Także wydaje mi się, że może to jest jednak kwestia tej laguny. Ok, lecimy dalej. Następna Ultra Perła w kolorze Plecionka. I to miały być takie różnokolorowe drobinki na transparentnej bazie. Myślałam, że porównam go do Terra Mons, ale widzę, że no nie umywa się. I jeszcze jedna Ultra Perła w kolorze Orzech. To taki klasyczny taupe ze srebrnymi drobinkami. Wydawało mi się, że może być fajny jako taki dzienny kolor. Jakbym potrzebowała więcej dziennych kolorów. No jest ok, ale szału nie robi. Wydaje mi się, że te Ultra Perły no nie będą moją ulubioną tutaj formułą. Co mi zostało? Zostały mi te 2 cienie z paletki Moro oraz 4 turbopigmenty. Także może zacznę od tych 2 z paletki Moro i potem będziemy mogli już bawić się ultrapigmentami. Więc mam tutaj kolorek o nazwie wojskowy. O Jezu. No to jest bardzo słabe. To jest bardzo słabe. Przemilczę, idę dalej. Następny to kolorek szeregowy. Ten już wygląda ciekawiej, ale na słoczu wygląda tak sobie, także chyba dobrze, że tej palety nie było. Tymi 2 słoczami naprawdę nie jestem zachwycona. Może dlatego to były jedyne dostępne cienie z tej palety. Mam nadzieję, że reszta jest lepsza. Dla tych, którzy tą paletę posiadają oczywiście. No i lecę z turbopigmentami. To była właśnie ta formuła, która najczęściej była mi polecana. Obok multichromów. Mam tutaj kolorek Zorza. Cudo. Ładny jest, ale jakoś nie widzę w nim nic wyjątkowego. Zobaczmy więc następny. Następny ma nazwę Vegas Bees. I to jest już piękny, głęboki fiolet. O shit. Chciałam dobrać koloru, bo swatch mi nie wyszedł i niestety się pokruszył. To jest właśnie to, o czym mówię. Ja nie mam takiego problemu z Terra Mons, Cliona, Sydney Grace, Glaminatrix. To jest właśnie ten powód, dla którego nie kupowałam Glam Shopu przez ostatnie, nie wiem, 5 lat. Ten również nie chce mi się przenieść. Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Zaczynam już być trochę poirytowana, przyznam. I naprawdę robię swatche tak jak zawsze. Przemywam sobie ręce tymi samymi chusteczkami do demakijażu. Plus co kilka cieni po prostu myję ręce. A te jednak się kruszą jak szalone. Ale okej, zostały mi tylko 2, także dokończę. Dalej mam, to jest hit. Również... O, to jest multichrom. Myślałam, że to jest turbo pigment, także przepraszam. Będzie nie po kolei. To jest hit i błagam, bądź hitem. Na palcu jest obiecujący. O, i to jest to. Przepięknie. Tutaj mam lusterko na biurku i widzę właśnie, jak pięknie te kolory się zmieniają. Widzę takie żółte złoto, widzę turkus, granatowy. Przepiękny kolor. Myślę, że to dzisiaj jego właśnie użyję. Został mi jeszcze jeden turbo pigment o nazwie Laser. Bardzo ładnie. Jeden z tych bardziej suchych. Co mam na myśli pozytywnie? No nie jest pozytywnie. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje. To jest ten sam palec, prawda? Którym nakładałam. To jest hit. I nie musiałam nawet używać chusteczki, ponieważ cały cień zszedł mi z palca. Spróbuję jeszcze raz innym palcem. Ok. Dobrze, słuchajcie, ja to wszystko muszę posprzątać, umyć ręce, bo mi zaraz coś trafi. I wracam do Was i zrobię makijaż oczu. Jestem z powrotem, już nieco uspokojona. Któryś z tych cieni mi się nie domywa z ręki. Nie wiem, szczerze mówiąc, który to jest, ale wydaje mi się, że to jest właśnie sprawca tego czerwonego palca tutaj. Nie będę dochodzić w tej chwili, który to jest. Zostawię tylko jego nazwę tutaj, ponieważ przy edycji będę widzieć, jaki cień był w tym miejscu.
I co? Wybrałam 4 cienie, którymi głównie będę się bawić. Wybrałam, to jest hit, który najpewniej wyląduje na całej powiece. Mam też zorze oraz laser oraz wzięłam te białawy, co to było? Plecionka? Tak, plecionkę po prostu użyję w wewnętrznym kąciku oka i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Makijaż będzie dosyć chłodny, jest tutaj dużo takiej stali, niebieskości, trochę zielonego. Dlatego użyję sobie tego chłodnego beżu z palety Nataszy w załamaniu powieki. I zapewne będzie to jedyny mat, jakiego użyję, ale to się jeszcze okaże później. Także zaczynam prosto w załamaniu. Na oczach miałam już bazę z Rare Beauty, którą nałożyłam przed rozpoczęciem filmowania. Także miała naprawdę dużo czasu, żeby na powiece osiąść. I tak delikatnie tylko zaznaczam sobie zewnętrzny kącik. I tak najpewniej to będzie przykryte tymi cieniami błyszczącymi, ale żeby coś tutaj było. No i powiem Wam, że ten film naprawdę nie idzie mi tak, jak się spodziewałam. Miałam nadzieję na wielki comeback, zwłaszcza po tym, co słyszałam od innych. Widziałam też, że Glam Shop pojawił się u zagranicznych youtuberek. Pewnie wysyłają jako PR albo część kupują same, nie wiem. Ale to chyba w zeszłym roku widziałam kilka naprawdę znaczących, przynajmniej w moim świadku, youtuberek, które robiły takie swatch party z Glam Shopem. I nie ukrywam, czułam naprawdę dumę i sama chciałam spróbować. No i teraz mam. Dobra, jako że chyba wszystkie te cienie, które wybrałam, są z tych sypiących, nałożę sobie klej Use Lovely na powieki oraz będę nakładać je na mokro. I zaczynam od razu od koloru. To jest hit. I jego generalnie chciałam nałożyć na całej powiece, ale coś słabo mi się transferuje tym pędzlem. Spróbuję nałożyć trochę więcej. Lekko się sypie, ale też lepiej się przyczepia. Nie do końca o to mi chodziło, także spróbuję też palcem. To powinno polepszyć sytuację, tak. Nałożyłam go trochę za daleko, także spróbuję przyklepać laser z zewnętrznej strony. Ciekawa jestem, czy ten będzie chciał się nakładać pędzlem. O, i tak, ten już znacznie lepiej. I on dodaje nam trochę takiej fioletowej poświaty. Nie, żeby to jest hit, potrzebował jakiegoś innego koloru, ale no, chciałam użyć trochę więcej niż jeden. Miałam użyć plecionki we wewnętrznej stronie oka, ale myślę, że ten orzech może całkiem fajnie wyglądać. Także nałożę może najpierw trochę tego w kolorze orzech, a następnie sam wewnętrzny kącik rozjaśnię plecionką. Tak, bardzo ładnie się razem połączyły. Wydaje mi się, że tworzą naprawdę zgrany duet. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, od zewnętrznej strony użyję ponownie koloru laser, natomiast od mniej więcej połowy do końca wewnętrznej strony użyję tego turbopigmentu o nazwie Zorza. Także całe oko będzie w błyskach. Naprawdę słabo przyczepiają się do pędzli te cienie. Spróbuję teraz mocniej zmoczyć. Nie jest to zupełnie to, co chciałam, ale trudno. Nałożę sobie takiej ciemno-szarej kredki w kolorze Iron z Make Up Forever na linii wodnej. I powtórzę to samo na drugim oku, pomaluję rzęsy i do Was wracam. Jestem z powrotem, tak prezentuje się skończony makijaż. Może zbliżę, żeby oczy było lepiej widać. Na żywo przejście kolorów jest bardzo widoczne, tak jak lubię. Mam nadzieję, że w kamerze również. I spróbuję teraz wszystko podsumować, zaczynając od cieni. Ważę w głowie naprawdę moje słowa bardzo dokładnie.
Zastanawiam się, jak to ująć, ponieważ zdaję sobie sprawę, że Glam Shop ma wielu fanów i nie jest to tak, że uważam, że te cienie są beznadziejne i generalnie nikt ich nie powinien używać. Tak nie jest. Natomiast przyznam, że nie są to cienie dla mnie. Moja opinia na temat tych cieni szczególnie się nie zmieniła. Owszem, jest tutaj kilka bardzo ładnych kolorów. Bardzo dobrze pracowało mi się z tym, to jest Hit, oraz tym o nazwie Laser. Orzech, przepiękny, naprawdę fantastyczny cień. Nawet ta plecionka dała radę w wewnętrznym kąciku, aczkolwiek no nie jest to, czego się spodziewałam. Mój największy problem dotyczy tak naprawdę cieni tych bardziej wyjątkowych, multichromów, tych holo, które słabo widać naprawdę, że jest to holo. Dwa cienie przy swatchowaniu mi się pokruszyły, także zostawiły mi naprawdę straszny bałagan na biurku, które musiałam ponownie sprasowywać, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Nie są to generalnie cienie, które łatwo się używa. I to jest chyba najlepsze podsumowanie, jakie mogę zrobić w tej chwili. Makijaż oczu końcowo bardzo mi się podoba. Przejścia kolorów są. Osyp był, ale powiedziałabym standardowe dla tego typu formulacji. I na pewno da się z nimi pracować. Natomiast patrząc z mojej perspektywy, jako osoby, która po pierwsze nie mieszka w Polsce, czyli ma utrudniony dostęp do tej marki, nie opłaca mi się zwyczajnie ich tutaj sprowadzać. Cenowo wcale nie jest taniej niż nawet w przypadku Terra Mousse, ponieważ 50 zł za multichrom to jest taka cena po przecenie, na przykład u Terra Mousse, gdzie jednak z tymi cieniami współpracuje mi się łatwiej. Są też one kruche, nie wszystkie, ale część z nich jest rzeczywiście taka bardziej krucha. Natomiast nie kojarzę, żebym w żadnym robiła dziury po prostu w prasce przy dotknięciu i próbowaniu, zesłoczowaniu tego cienia. Raczej są to takie pojedyncze płatki, które gdzieś tam czasem odbijają. No i mogę je nałożyć pędzlem na mokro. Nie muszę używać do tego palca. Tutaj jednak zauważyłam, że ten palec jest najlepszą metodą. Nie mam też nigdy problemów z transferem z palca na rękę czy na powiekę. Także dla mnie personalnie, jako dla osoby, która nie mieszka w Polsce, Glam Shop naprawdę nie jest wart zachodu. I mam nadzieję, że dobrze mnie teraz rozumiecie. Nie mówię, że jest zły, nie mówię, że jest genialny. Jest po prostu ok. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, zwłaszcza tym różem w kremie, ponieważ wygląda bardzo naturalnie, bardzo łatwo się z nim pracowało. Bez problemu wtopił się w to, co miałam na twarzy. Jedyne, czego nie wiem, to oczywiście jak zachowuje się w przeciągu jakiegoś dłuższego czasu. Opakowanie też jest takie tanie, jest to tani plastik. Nie wiem więc, jak to będzie z czasem, czy nie będzie mi pękać, czy coś się nie stanie, jeżeli mi spadnie gdzieś z wysoka. Natomiast powiedzmy, że za tą cenę jestem w stanie to zaakceptować. Jeżeli chodzi o bronzer, tutaj mój błąd z wyborem koloru. Rzeczywiście, widziałam w nazwie kontur, nie jestem ślepa, ale jakoś pozostałe kolory do mnie nie przemawiały, wydawały mi się albo zbyt żółte, albo zbyt oliwkowe. Dajcie mi znać, jeżeli macie bronzer w kremie z Glam Shopu i fajnie na Was wygląda. Podzielcie się, jaki to jest kolor, bo nie ukrywam, że przy następnej podróży do Polski bardzo możliwe, że kupię jeszcze po jednym kolorku z każdego. Chyba że w międzyczasie wyjdzie, że coś jest z nimi nie tak, ale nie sądzę. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mimo wszystko czuję się trochę zawiedziona. Miałam nadzieję, że będzie to taki bardzo radosny filmik, odkrycie Glam Shopu po latach i wielkie zakochanie w marce. Jako że znacie Glam Shop dużo lepiej niż ja, dajcie mi koniecznie znać, gdzie popełniłam błędy, co powinnam robić inaczej, może jakieś tipy, jeżeli chodzi o nakładanie tych produktów. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!